San Diego to duże miasto położone nad Oceanem Spokojnym w południowej części Kalifornii, tuż przy granicy z Meksykiem. W przeciwieństwie do odległego o niecałe 200 km Los Angeles jest miastem spokojniejszym i zdecydowanie czystszym. Nie znajdziemy tu koczowisk bezdomnych na każdym kroku. Wydaje się też dość bogate. Słynie przede wszystkim z pięknych plaż i łagodnego klimatu. Mnie przyciągnęły tu 3 rzeczy. Obserwacje wielorybów, lotniskowiec Midway, o którym zrobię osobny odcinek, oraz San Diego Air and Space Museum. Na koniec dodam jeszcze ciekawostkę, że w tutejszej bazie Naval Air Station North Island nakręcono słynny Top Gun. Los Angeles pożegnało nas ulewnym deszczem, a San Diego przywitało alertami o możliwych powodziach. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Po 2 dniach zachmurzenie ustąpiło i wyszło słońce. Muzeum, o którym dzisiaj opowiem, mieści się w centrum miasta, w malowniczym Parku Balboa. W parku tym są jeszcze 2 inne muzea. Jedno motoryzacji, a drugie historii fantastyki naukowej. Bilety do Space Museum kosztują $30 dla dorosłego i 20 dla młodzieży. I czynny jest od 10 do 16:30. Sam park otoczony jest nitkami autostrad i dróg szybkiego ruchu, więc z hotelu najlepiej dostać się tutaj Uberem. Ja przynajmniej tak zrobiłem. Jeszcze przed samym budynkiem witają nas 2 ciekawe samoloty. Po lewej Convair Sea Dart, pierwszy wodno-samolot ze skrzydłami typu Delta i również pierwszy na świecie samolot naddźwiękowy tego typu. Wybudowano je właśnie w San Diego w ilości 5 sztuk, choć tylko 3 oblatano. Jeden z nich znajduje się nad naszymi głowami. Co ciekawe, jako pierwszy samolot bojowy wyposażony był w chowane hydroskrzydła. 9 kwietnia 1953 roku odbył się jego pierwszy lot nad zatoką, a w sierpniu, startując z wody, udało mu się przekroczyć barierę dźwięku. W 1956 roku doktryna taktyczna marynarki wojennej uległa zmianie i dalsze działania porzucono. Drugim eksponatem, który nas wita, jest samolot szpiegowski Lockheed A-12 Blackbird, mający zastąpić wysłużonego U-2. Ze względu na bryłę budzi duże zainteresowanie zwiedzających i jest chyba najbardziej obfotografowanym samolotem tego muzeum. Ze względu na atrakcyjny wygląd można go spotkać w wielu amerykańskich muzeach lotniczych. Kilka słów o tym samolocie. Silniki słynnej firmy Pratt & Whitney mogą nadawać mu prędkość 3 machów na wysokości 80 000 stóp, czyli po naszemu ponad 24 km. Egzemplarz umieszczony przed wejściem do muzeum pełnił czynną służbę przez 5 lat, wykonując misję nad południowo-wschodnią Azją. Na emeryturę przeszedł w 1969 roku. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że muzeum jest głównie air niż space, co nie oznacza, że będzie nudno. Jest tu kilka ciekawych perełek ze świata lotnictwa, o których warto wspomnieć. 2 z nich znajdują się na najbardziej eksponowanych miejscach, czyli tuż przy wejściu. Bell X-1 oraz Spirit of St. Louis. Eksponat z wystawy ma kod NYP3, co oznacza New York-Paris Spirit of St. Louis 3. Jest to druga replika słynnego samolotu. Pierwsza spłonęła podczas pożaru muzeum w 1978 roku. Ta nowa replika powstała rok później dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu firm. Ostatecznie trafiła do muzeum w 2006 roku. Oryginał znajduje się w Instytucie Smithsona w Waszyngtonie. Ze względu na fakt, że byłem i tam, więcej szczegółów zamieszczę w relacji z Waszyngtonu. Samolot ten jest dla Amerykanów narodowym symbolem. 21 maja 1921 roku Charles Lindbergh właśnie nim przeleciał z Nowego Jorku do Paryża w 33 godziny i 30 minut bez międzylądowania. Bell X-1 był tajnym projektem sił powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych. Koncepcyjnie jest to projekt przypominający kształtem pocisk karabinu maszynowego kalibru 0,5 ze skrzydłami. Dlaczego akurat ten pocisk? Ówczesne testy wykazały, że właśnie taki kształt gwarantuje stabilny lot przy prędkościach naddźwiękowych.
Zbudowany w 1945 roku przez Bell Aircraft Corporation, był wyposażony w czterokomorowy silnik XLR-11 firmy Reaction Motors, o której pisałem w kwietniowym numerze Astronomii z 2022 roku. 14 października 1947 roku pilotowany przez Chucka Yeagera wykonał pierwszy lot naddźwiękowy, osiągając prędkość 1,06 Macha. Egzemplarz, który tu widzimy, jest tylko repliką. Oryginał znajduje się już we wspomnianym przeze mnie Instytucie Smithsona w Waszyngtonie. Będzie więc okazja, aby w kolejnym odcinku powiedzieć coś więcej również o nim. Przejdźmy teraz do innych eksponatów ze strefy Milestone of Flight. Pierwszy obiekt to reprodukcja Wright Flyer z 1903 roku, w którym to 17 grudnia oboje bracia wykonali 4 loty. Najdłużej, bo 59 sekund, w powietrzu utrzymywał się Wilbur, wznosząc się na wysokość 260 metrów. Kolejny obiekt to szybowiec Glider z 1902 roku, który był pierwowzorem Flyera. Przez historyków lotnictwa uznawany jest za pierwszy samolot na świecie. Następny, bardziej zaawansowany samolot braci Wright to Win-Fizz Flyer, reprodukcja słynnego samolotu, który przyleciał z Nowego Jorku do Long Beach w Kalifornii wzdłuż linii kolejowej w ciągu prawie 3 miesięcy. Powyższy model został zbudowany w 1961 roku na 50. rocznicę pierwszego lotu transkontynentalnego. Przejdźmy teraz do niezwykle ciekawego egzemplarza. John Montgomery budował szybowce, studiując skrzydła ptaków. Evergreen, który tu widzimy, był jednopłatowym szybowcem. Lot rozpoczął 17 października 1911 roku w ramach przygotowań do dodania silnika. Niestety, podczas jednego z lotów doszło do upadku, a sam konstruktor uderzył głową w nieosłoniętą śrubę i zmarł po 2 godzinach. Oto Blériot, pierwszy samolot, który 25 lipca 1909 roku przeleciał nad kanałem La Manche. Za lot Louis Blériot skasował $2,500, które były nagrodą, co pozwoliło mu na założenie pierwszej fabryki samolotów. Model ten jest jednym z 2 modeli na świecie, który składa się z oryginalnych części. Prace Otto Lilienthala nad szybowcami były wykorzystywane przez braci Wright. Lilienthala uznaje się za pierwszego pilota, ponieważ jako pierwszy używał balansowania ciałem do sterowania szybowcem. Do 1896 roku wykonał ponad 2000 lotów szybowcami swojego projektu. Niestety, w tym samym roku zginął w katastrofie lotniczej. Na koniec jeszcze jeden ważny egzemplarz. Można powiedzieć, że nawiązujący do początków nie tylko podboju kosmosu, ale przestrzeni powietrznej w ogóle. Jest to replika balonu braci Montgolfier, którego lot demonstracyjny odbył się 4 czerwca 1783 roku w Annonay we Francji. Ciekawostką jest fakt, że pierwszymi pasażerami tego balonu we wrześniu 1783 roku była owca, kogut i kaczka. Wówczas balon wzniósł się na wysokość niecałych 2 km. Podobny wyczyn, tylko dokonany przez ludzi, nastąpił 21 listopada 1783 roku. Nie będę omawiał wszystkich występujących tu eksponatów, ale zanim przejdę do kosmosu, wspomnę jeszcze o kilku innych interesujących obiektach. Jeżeli mamy tu osoby zaciekawione lotnictwem, to dajcie znak w komentarzu. Moją uwagę przyciągnął trójpłatowiec Fokker DR-1. Latali na nim praktycznie wszyscy czołowi niemieccy piloci, łącznie z Manfredem von Richthofenem, czyli Czerwonym Baronem. Zbudowano ich tylko 320. Prawdopodobnie ze względu na fakt, że w momencie wejścia do służby był już przestarzały. Miał też pewne problemy konstrukcyjne. Obecnie nie istnieją żadne oryginalne egzemplarze. Ostatnie zostały zniszczone w trakcie alianckich bombardowań Berlina w 1945 roku. Tutejszy egzemplarz jest reprodukcją egzemplarza Czerwonego Barona i jest certyfikowany do lotu. Tuż nad nim znajduje się Albatros D-5A, który był podstawowym niemieckim samolotem myśliwskim w I wojnie światowej. Eksponat ten jest w barwach eskadry Jastra 5
trzeciej najwyżej punktowanej eskadry niemieckiej. Trzeci niemiecki samolot w kolekcji to Fokker E-3 Eindecker, zaprojektowany przez Antonego Fokkera. Był pierwszym niemieckim myśliwcem wyposażonym w synchronizator, który umożliwiał pilotowi strzelanie z karabinu maszynowego przez śmigło. Podczas I wojny światowej siał przerażenie w siłach alianckich i nazywano go plagą Fokkera. Żeby nie było, że pokazuję tylko niemieckie samoloty, to tutaj widzimy francuski SPAT-7, uznany za jeden z najlepszych myśliwców I wojny światowej. Był to dwupłatowiec z silnikiem V8 i zsynchronizowanym karabinem maszynowym. Nad nim widzimy fragment francuskiego Nieuporta 28, który głównie był jednak używany przez Amerykanów. Niektórzy nazywali go najbardziej eleganckim samolotem I wojny światowej. Po Wielkiej Wojnie mamy złotą erę lotów. Lincoln Standard to ulepszona wersja samolotu firmy Standard Aircraft Company, który podczas I wojny światowej został wycofany ze względu na dziwny zwyczaj zapalania się silników w powietrzu. Po modyfikacji był często wykorzystywany jako nocny samolot pocztowy. Tutaj mamy pierwszy duży samolot potężnej firmy Consolidated Aircraft Corporation. Miał drewniane skrzydła oraz kadłub z rur stalowych. Szybko zyskał przydomek Trusty ze względu na łatwość, z jaką można było nim latać. Używany był głównie jako samolot szkolno-treningowy w korpusie powietrznym Armii USA. Okaz ten jest jedyny z 2 kompletnych egzemplarzy na świecie. W górnym prawym rogu widzimy Aeron KC-3, pierwszy lekki amerykański samolot zwany latającą wanną. Nie był ani szybki, ani elegancki, za to bardzo tani w eksploatacji. Koszt przylotu 1 mili kosztował trochę powyżej pensa. Mówiąc szczerze, najbardziej do gustu przypadł mi GB R1, najkrótszy samolot, jaki widziałem na własne oczy. Mimo swych niewielkich rozmiarów, podczas zawodów Thomson Trophy Race w Cleveland w 1932 roku osiągnął nowy rekord prędkości 296 mil na godzinę, czyli około 476 km na godzinę. Samolot o rozpiętości skrzydeł 7,5 metra napędzany był silnikiem Pratt & Whitney Wasp o mocy 800 koni mechanicznych. Ciekawostką jest fakt, że skrzydła i ogon zostały zbudowane ze świerkowych dźwigarów pokrytych cienką sklejką i tkaniną. Piękne błyszczące wykończenie w kolorach Coca-Coli zostało nadane mu przez 14 warstw ręcznie nakładanej farby. Przejdźmy teraz do obszaru II wojny światowej. Pierwszym ciekawym obiektem był Boeing P-26 Peashooter, pierwszy wojskowy samolot mający całkowicie metalową konstrukcję. 600-konny silnik Pratt & Whitney rozpędzał go do prędkości 375 km na godzinę. Do służby wojskowej wszedł w 1933 roku, a w 1934 Boeing sprzedał samolot również Chińczykom, którzy używali go do walk z Japonią. Przejdźmy teraz do smukłego i eleganckiego North American P-51D Mustang. Jak widnieje w opisie, jest to najbardziej znany samolot myśliwski wszechczasów i marzenie każdego pilota myśliwskiego. Zgadzacie się z tym? Dajcie znać w komentarzu. Bez względu na to, czy zgadzamy się z tą opinią czy nie, nie można mu odmówić wyśmienitego połączenia prędkości, wytrzymałości, zwrotności i siły ognia. Wyprodukowano go w ponad 15 000 egzemplarzy i służył prawie na całym świecie, również w królewskich siłach powietrznych, gdzie został wyposażony w silnik Merlin firmy Rolls-Royce. Pomogło mu to znacznie w walce z Luftwaffe. Egzemplarz z muzeum został wyprodukowany przez North American Aviation na początku 1945 roku. W 1996 roku samolot został pomalowany w osobiste oznaczenia kapitana lotnictwa Tuskegee Roscoe Browna, który dowodził 100. Dywizjonem Myśliwskim we Włoszech w 1945 roku. Tuż obok został umieszczony jego największy rywal, Messerschmitt Bf-109, najsłynniejszy niemiecki myśliwiec, jaki kiedykolwiek zbudowano. Willy Messerschmitt rozpoczął projektowanie go w 1933 roku i wzorował się na samolocie sportowym Bf-109 Typhoon. Pierwszy produkcyjny samolot pojawił się na wiosnę 1937 roku i był wówczas najbardziej zaawansowanym technicznie samolotem na świecie.
Jego wersja Bf-109B brała udział w hiszpańskiej wojnie domowej. Dzięki temu udało się go przetestować w warunkach wojennych, a poprawione wersje 109E brały już udział w II wojnie światowej w walkach w Europie. Model prezentowany w muzeum jest pełnowymiarową drewnianą makietą modelu Bf-109G, pilotowaną przez asa Luftwaffe Erika Hartmanna z 1944 roku. Mówiąc o samolotach II wojny światowej, nie mogło obejść się bez samolotu Spitfire, który z dużą dozą prawdopodobieństwa mógłby konkurować z Mustangiem o rolę najbardziej znanego samolotu myśliwskiego świata. Sławę zyskał głównie za sprawą bitwy o Anglię, gdzie wraz z Hawker Hurricane gromił Niemców. Tego ostatniego niestety nie ma w muzeum. Napędzany silnikiem Merlin był dość prostą konstrukcją. Po raz pierwszy oblatano go w 1937 roku. Do Królewskich Sił Powietrznych został wprowadzony rok później. Do 1946 roku wyprodukowano 22 000 egzemplarzy w 52 różnych wariantach. Model w muzeum jest oryginalnym samolotem z II wojny światowej. Ostatnim samolotem z tego okresu, który opiszę, jest WOT F-4U Corsair. Wielu historyków twierdzi, że F-4U był najlepszym samolotem myśliwskim z napędem śmigłowym, jaki kiedykolwiek pojawił się w akcji. W rękach zdolnego pilota był nie do pokonania. Zaprojektowano go z myślą do lotów z pokładu lotniskowca. Większość produkcji trafiła do Korpusu Piechoty Morskiej. Egzemplarz, który tu widzimy, zbudowany i przekazany Francuzom w 1953 roku, służył w Algierii i Suezie. Pawilon lotów to samoloty powojenne. MiG-17 wszedł do produkcji pod koniec 1951 roku. Był standardowym wyposażeniem krajów należących do Układu Warszawskiego i tych wspomaganych przez Związek Radziecki. Licencję na jego produkowanie miały jeszcze dwa kraje – Chiny i Polska. W Wietnamie używany był głównie jako myśliwiec dzienny. Ciekawostką jest fakt, że egzemplarz w muzeum został wyprodukowany w Polsce i przekazany siłom powietrznym NRD. Później trafił do egipskich sił powietrznych, gdzie pod koniec lat 70. został wycofany. Kolorystyka samolotu nawiązuje do sił powietrznych północnego Wietnamu z 1972 roku. Na ogonie MiGa siedzi F-4 Phantom II, ulubieniec pilotów. Wyprodukowany przez McDonnell Aircraft Company, wszedł do służby w 1960 roku. Był jednym z niewielu samolotów, które mogły wykonywać wszystkie misje myśliwskie. Od przechwytywania, poprzez atak powietrze-ziemia, po rozpoznanie i misje eskortowe. Brał udział w wojnie w Wietnamie oraz operacji Pustynna Burza. W Stanach Zjednoczonych został wycofany w 1998 roku, ale znajduje się jeszcze w służbie innych krajów. Był pierwszym myśliwcem, który latał jednocześnie w marynarce wojennej, Korpusie Piechoty Morskiej i Siłach Powietrznych USA. Kolejny eksponat również brał udział w wojnie w Wietnamie. To śmigłowiec Bell AH-1 Cobra, ulepszona wersja Bell UH-1 Huey. Wersja, którą tu widzimy, nadal jest używana przez Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Jest wyposażony w rakiety przeciwpancerne i 3-lufowe działko Vulcan 20 mm. Służył w 7. Dywizji Lekkiej Piechoty w Fort Ord w Kalifornii. Został przekazany przez armię w 1993 roku. Ten olbrzym to Consolidated PBY Catalina, jedna z najbardziej wszechstronnych łodzi latających. Podczas wojny pełniła funkcje zwiadowcze przeciw okrętom podwodnym oraz przeprowadzała nocne ataki na japońskie konwoje zaopatrzeniowe. Po wojnie służyła w marynarce wojennej i straży przybrzeżnej do 1956 roku. Obecnie istnieje około 100 egzemplarzy. Na zakończenie jeszcze ciekawostka. W muzeum znajduje się odtworzona pełnoskalowa makieta mostka kapitańskiego lotniskowca Yorktown, który 6 czerwca 1942 roku został zatopiony przez łódź podwodną podczas bitwy o Midway. Przejdźmy jednak do najciekawszego obszaru, który dotyczy podboju przestrzeni kosmicznej. Zacznę od International Air and Space Hall of Fame. Umieszczono w niej postacie, które miały znaczny wkład w innowacje lotnicze i kosmiczne. Tak więc znajdziemy tu sylwetki astronautów Buzza Aldrina, Neila Armstronga, Johna Glena, Jurija Gagarina,
astronautek Christy McAuliffe, Ellen Ochoa czy Sally Ride. Znajdują się tu również sylwetki naukowców, konstruktorów samolotów, administratorów NASA i wielu innych. Największą atrakcją tutejszego muzeum jest jednak kapsuła z misji Apollo 9, nazywanej przez astronautów Gumdrop. Jak pamiętamy, misja Apollo 8 poleciała wokół Księżyca, choć miała być orbitującą wokół Ziemi, a to właśnie Apollo 9 miał być misją księżycową. Plany jednak zostały zmienione. Większość osób twierdzi, że Amerykanie bali się, że to Rosjanie pierwsi okrążą Księżyc i wysłali Apollo 8, aby ich uprzedzić. Prawdziwy powód jest jednak inny. Apollo 8 miało przetestować na orbicie Ziemi moduł księżycowy, ale on nie był jeszcze gotowy do lotu. Udało się to zrobić dopiero w misji Apollo 9, której kapsułę tu oglądamy. Załogę stanowili weterani programu Gemini, James McDivitt oraz Dave Scott. Jako trzeci poleciał nowicjusz Russell Schweickart. Podczas 10-dniowej misji, rozpoczętej 3 marca 1969 roku, po raz pierwszy w historii lotów kosmicznych, członkowie załogi lecieli statkiem kosmicznym Lunar Module, zaprojektowanym do działania wyłącznie w próżni kosmicznej. Oddalili się wówczas od macierzystego statku o 180 km. W trakcie tej misji przetestowano również przenośny system podtrzymywania życia, który astronauci mieli nosić na powierzchni Księżyca. Obok kapsuły możemy zobaczyć kombinezon kosmiczny Mercury lub inaczej Navy Mark IV, opracowany przez marynarkę wojenną i firmę B.F. Goodrich Company. Przeznaczony był dla pilotów myśliwców latających na dużych wysokościach, ale do historii przeszedł jako kombinezon ciśnieniowy noszony przez astronautów programu Mercury. W kolejnej gablocie znajduje się 10-gramowy kawałek bazaltowej skały z Księżyca, przywiezionej na Ziemię w ramach misji Apollo 17. Tutaj mamy oryginalny kombinezon kosmiczny Apollo M Williama Andersa z misji Apollo 8. W późniejszych misjach kombinezon ulegał modyfikacjom. Oto model rakiety Saturn 1B, wykorzystywanej we wczesnych etapach programu Apollo oraz Skylab. Rakieta ta również miała wynieść na orbitę okołoziemską pierwszą załogę programu Apollo 1. Po tragicznej śmierci astronautów wyniosła jeszcze bezzałogową misję Apollo 5 i załogową Apollo 7. Przejdźmy teraz do kącika poświęconemu misji Apollo 11. Na początku wita nas układ napędowy APS, używany w module księżycowym Apollo. Napędzany był aerozyną i czterotlenkiem azotu. Opracowany został przez firmę Bell Aerosystems. Dalej widzimy pamiątki po Neilu Armstrongu, listy, których za nic nie dało się rozczytać, oraz hełm pilota, kiedy latał samolotami T-38 Talon. Eksponat jest własnością rodziny Armstrongów. Tuż nad kącikiem pamięci znajduje się jedyny na świecie oryginalny egzemplarz satelity GPS, Boeing GPS-12. Był wykorzystywany do testów termicznych. A oto jeden z najbardziej niezwykłych eksponatów w tym muzeum. Gitara Eagle. Jest hołdem dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu programu Apollo oraz dla tych, co oddali swoje życie w imię eksploracji kosmosu. Instrument ten zawiera oryginalne artefakty pochodzące z każdej misji Apollo oraz podpisy astronautów i personelu pomocniczego. Gitara została wykonana przez firmę Oak Creek Guitars i spoczywa na modelu modułu opadającego pojazdu księżycowego w skali 1:16. Wciśnij pauzę i przyjrzyj się wszystkim autografom. Tutaj mamy kolejny kącik poświęcony misji Apollo 11, w którym jedynym ciekawym eksponatem jest oryginalny kombinezon EMU, już w wersji rozszerzonej o system podtrzymywania życia. Tuż pod stropem zawieszona jest makieta statku kosmicznego Sigma 7, którą Wally Schirra pilotował w październiku 1967 roku. Osoba tego astronauty silnie związana jest z tym muzeum, ponieważ Schirra mieszkał w San Diego
i przez wiele lat zasiadał w zarządzie San Diego Air and Space Museum. Eksponat, który tu widzimy, jest tylko modelem. Prawdziwa kapsuła misji Atlas Mercury 8 znajduje się w Kennedy Space Center. Do kapsuły Mercury przyczepiony jest system ewakuacji LES, który gwarantował astronautom natychmiastową ewakuację. Gdyby na stanowisku startowym lub podczas wznoszenia zadziałoby się coś niedobrego z rakietą. Te dziwne 4 kule, które widzimy w gablocie, stanowią zbiorniki paliwa testowanego w 2010 roku przez NASA lądownika planetarnego i księżycowego Morfeusz. Napędzany był nietoksycznym systemem napędowym bazującym na metanie i ciekłym tlenie. Jednak ze względu na brak funduszy projekt został zarzucony w 2014 roku. Tuż nad nim wznosi się makieta statku kosmicznego Gemini, który był następcą projektu Mercury. Pomimo podobnego kształtu, różnił się całkowicie od swego poprzednika. Składał się z 2 sekcji, z części załogowej i adaptera. Miał również możliwość dokowania do innego statku kosmicznego. W adapterze znajdowały się ogniwa paliwowe, zbiorniki tlenu i wody pitnej oraz silniki manewrowe. Po drugiej stronie znajduje się pełnowymiarowy model CSM, to znaczy połączony moduł serwisowy z modułem dowodzenia, czyli kapsułą Apollo. Te 2 elementy znajdowały się na szczycie rakiety Saturn V. Przejdźmy teraz do symulatora statku kosmicznego. Mamy tutaj 2 opcje. Pierwsza to lądowanie wahadłowcem, a druga to dokowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dokowanie było łatwe, ale lądowanie to całkiem inna bajka. Mnie nie udało się ani razu. Popatrzmy chwilę. Welcome aboard. You're 220 miles above Earth on a mission to dock the space shuttle with the International Space Station. You're at the aft flight deck station aboard the shuttle. Discovery is 5 minutes until loss of signal. So 1,000 point docking. 2 minutes 45 seconds. Discovery Houston will show you drifting around the nominal glide path. Continue to follow the guidance gun. 5,000. Radar altitude checking. They both look good. Discovery Houston will continue to see variations in the glide path. Stay with the diamond. 3,295. 33 flat, 4 Okay, how about I'm in here in this place? Roger, got it. Okay, it looks like you had a little trouble with that approach, so we're going to give you another shot. Good luck, and here you go. Slow down a little. At this speed, you might knock it out of orbit. Okay, it looks like you had a little trouble with that approach, so we're going to give you another shot, starting at 3,000 feet. The autopilot will handle the roll, and you to concentrate on pitch. Good luck, and here you go. 5 feet. Alignment looks good. 2,295. 3 left. Okay, how about I'm in here in this place? Roger, got him. 1,000. Contact. Udało się. 500, 290, 400, 285, Zadokowałem. 285. Here's coming. Well, it doesn't look like you're trying to fly, so I'm going to reset the ship. Ja nie mogę pracować w nas rozwijać. With a landing, and that might be using the term a little loosely. Sama kapsuła jest również ciekawa, bo widnieją na niej autografy kilku astronautów, np. Wally'ego Shiry czy Sally Ride. Będąc w temacie Space Shuttle, jest tu dostępna opona promu kosmicznego Atlantis z misji STS-110, która wystartowała na ISS 8 kwietnia 2002 roku. Można ją sobie podotykać czy postukać. Tuż obok mamy silnik rakietowy Aerojet Rocketdyne RL-10, początkowo budowany przez firmę Pratt & Whitney. Pierwszy udany lot odbył się 27 listopada 1963 roku do napędzania górnego stopnia rakiety Atlas Centaur II. Silnik ten używany jest po dziś dzień. Jego 500. lot miał miejsce 26 marca 2020 roku, wysyłając wojskowego satelitę na pokładzie rakiety Atlas V. Zanim w kosmos poleciał Alan Shepard, wysłano tam szympansa Hama. Zanim poleciał na orbitę John Glenn, wysłano tam szympansa Enosa. Obie kapsuły znajdują się w innym muzeum w Los Angeles, o którym opowiem w następnym odcinku Kosmicznych Bohaterów. Jednak kapsuła ta jest również oryginalna i trochę lepiej wyeksponowana od wyżej wspomnianych.
Wytrwać w takiej kapsule lot w kosmos nie powstydziłby się nawet żaden człowiek. Przejdźmy teraz do mniejszych artefaktów. Na początek gablota poświęcona Williamu Sheara, który, jak już wcześniej wspominałem, był emocjonalnie związany z tym muzeum. Mamy tutaj jego kombinezon pilota, kurtkę pilota, medale i odznaczenia oraz magazyny Life z jego twarzą na okładce. W kolejnej gablocie znajdują się rurka do pobierania próbek księżycowego gruntu oraz walizeczka na regolit. Replika plakietki przymocowanej do modułu księżycowego Apollo 11, zapewniającą wszystkich, co znają język angielski, że ekspedycja przybywa w pokoju. Mamy tu flagę Stanów Zjednoczonych, która wzięła udział w misji Apollo 12 wraz z autografami astronautów i dedykacją. Autograf Buzza Aldrina, nóż i długopis z misji Apollo. W następnej gablocie znajdują się pamiątki po radzieckich kosmonautach, odznaczenia państwowe, papeteria i okolicznościowe monety. W tej gablocie znajduje się zbiornik na ciekły tlen z modułu serwisowego statku Apollo. Taka ilość wystarczała na 15 godzin oddychania. Choć trzeba pamiętać, że moduł ten wyposażony był w system odzyskiwania tlenu. Zwykłemu nurkowi wystarczyłoby go na 1 godzinę. Podczas misji Apollo 13 wybuch właśnie takiego zbiornika niemal zakończył się śmiercią 3 astronautów. Kolejne stanowisko objaśnia nam zadania najważniejszych ludzi w centrum kontroli misji. Mamy tu więc Capcoma, osobę odpowiedzialną za bezpośrednią komunikację z załogą statku kosmicznego. Najczęściej tą rolę pełni astronauta z załogi rezerwowej. Później mamy dyrektora lotu, który kieruje całym zespołem i ponosi odpowiedzialność operacyjną za misję i jej bezpieczeństwo. Oficer dynamiki lotu określa położenie statku kosmicznego i śledzi trajektorię lotu. Kontroler lotu śledzi natomiast telemetrię lotu w czasie rzeczywistym. Każdy kontroler jest ekspertem w określonej dziedzinie i jest podporządkowany dyrektorowi lotu. W muzeum znajduje się również całkiem spora ilość interaktywnych wystaw i prezentacji. Można wziąć również udział w quizie wiedzy o podboju kosmosu, w którym odpowiedziałem poprawnie na 18 pytań z 21. Ja jednak chciałbym Was zabrać na jedną z kosmicznych wypraw. Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia, możesz teraz włączyć napisy. Welcome to the International Space Elevator. During your 3-minute journey, you'll rise from sea level to over 53,000 kilometers. That's 33,000 miles above the Earth. Now prepare for ascent in 3, 2, 1. Elevator drive engaged. Your forward viewport features an automatic smart guide that will locate, identify, and zoom in on distant objects and phenomena. See how many things you can spot during your journey. Up above, you can find your location and altitude, as well as outside pressure and temperature. You're now at an altitude flown by commercial jet aircraft. Be glad the windows are closed. It's 3 times colder out there than in an ice cream freezer. At this altitude, air pressure is so low outside, you need a pressure suit to survive. The only aircraft you might see now are high-altitude weather balloons that collect data about the upper reaches of Earth's atmosphere. Here, you may notice bright flashes of light. This is where orbital debris burns up as it re-enters Earth's atmosphere. No reason for concern. The space elevator cables can move to avoid large debris hazards. In just a few moments, you'll be crossing the Kármán line. Here, space begins. Now, as you pass through its orbit, you may catch a glimpse of the International Space Station, a major accomplishment in space history.
The radiation visualizer shows that we are entering the Van Allen radiation belt. This is where Earth's magnetic field traps charged particles. Don't worry, the elevator features the latest advances in radiation shielding. The GPS satellites orbiting at this altitude form the backbone of modern navigation. You're now at geosynchronous Earth orbit, or GEO. You might spot some communication satellites out there. They orbit with Earth to stay aligned with a single spot, so they can transmit things like sports broadcasts and phone calls. You are now arriving at the high point of the trip. You are among the very first to get a sneak peek at the newest wonder of the world, the International Space Flight. When it's completed, passengers will take off from here for deep space destinations like Mars. Departing spacecraft will ascend the cable and then simply release into space, already traveling at escape velocity. Look below as the lower observation windows open. Prepare for turbo descent back home. In 3, 2, 1. Welcome back to Earth. Thank you for riding the International Space Elevator. Imagine where else it might take you one day. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, czy nadajesz się na astronautę pod względem gabarytów, możesz usadowić się w pełnoskalowej makiecie statku Mercury. Ja wolałbym chyba jednak Dragona SpaceX.